Witam wszystkich ponownie w kolejnym odcinku na temat nietypowych prac. Dzisiaj naprawdę nietypowe zadanie, które miałem do zrobienia. Pierwszy raz coś takiego robiłem. Chodziło o to, że została wylana posadzka i pojawiły się przebarwienia na świeżo wylanej posadzce i miałem zrobić tak jakby ortofotoplan posadzki. Hala 1 hektar, więc też nie mała. Więc wziąłem drona i zacząłem latać. Niestety w hali to nie jest taka łatwa sprawa latać dronem. Trzeba było wyłączyć GPS-a, wyłączyć czujniki. I niestety to trochę stresu kosztowało, bo im wyżej, tym lepiej, bo większy obszar łapiemy. Ale trzeba było odpowiednio z daleka rozpoznać, czy czasem nie uderzę w jakiś dźwigal, belkę czy suwnicę. Ale udało się to zrobić. Pokażę Wam efekt, który wyszedł. I jestem nawet zaskoczony dość pozytywnie, że możemy widzieć, że plan został dość ciekawie zrobiony. Teraz może zastanowicie się, w jaki sposób wymiary utrzymałem, nie mając GPS-a, bo to jest istotne, jeżeli latamy na zewnątrz, to każdy wie, żeby osiągnąć dokładne odległości, to musimy mieć jakiś punkt odniesienia. W dronie normalnie na zewnątrz to jest GPS, który podłączony jest do sieci referencyjnej, więc ma ustaloną dokładną swoją pozycję. Ale będąc w środku, nie korzystamy z GPS-a, więc jak rozpoznać właściwie, żeby pasowały nam odległości? I powiem Wam, zrobiłem coś ciekawego. Rozłożyłem po hali QR-kody. Program, na którym pracuję, automatycznie wyszukuje QR-kodów. Widzicie, każdy QR-kod ma swój środek, numer QR-kodu. W tym QR-kodzie zaszyty jest numer. I po całej tej hali rozłożyłem QR-kody, które następnie, może pokażę tu jakiś, widzicie, tu jest następny. Te QR-kody zostały namierzone tachimetrem i podczas obróbki danych wprowadziłem plik TXT ze współrzędnymi z tachimetru i to było podstawą do określenia odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, a program następnie już podzielił to na zasadzie fotogrammetrii, czyli zdjęcie do zdjęcia, wziął i to łączył. Jakość widzicie posadzki, i tam inwestor zastanawia się, co tam dalej zrobić, a już to już nie jest moja tak jakby działka. Przekazałem tylko to, co miałem do zrobienia. Tu są tory w tej hali, tu jest część słupów, bo odcinałem na danej wysokości, żeby po prostu przygotować taki layout. I odległości jest dość dobrze to odwzorowane, nie? Sami widzicie, na przykład można widzieć po cięciach dylatacji, że jest to dość fajnie poskładane. Widzimy, jak są cięcia, że jest to wszystko w osi słupów, wszystko się trzyma jak należy. Także dzisiaj taki ciekawy odcinek, sam byłem zaskoczony. Tu może patrzycie jakieś przebarwienia różowe, ale to akurat to przebarwienie to jest odbicie światła sodowego, które świeciło w hali. Akurat w tych dwóch miejscach, nie? A tak pozostałość to widać, że jest w jednolitym kolorze. Także jestem ciekawy Waszych komentarzy.